Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Chery Tiggo 8, czyli chińskiego SUV-a z gatunku tych większych, który może pomieścić do 7 pasażerów. Tiggo 8 występuje jako zwykła benzyna albo mocniejsza od niej hybryda plug-in. Ja do jazdy dostałem ten drugi wariant. Sprawdźmy, czy warto się nim zainteresować. Przez mocniejszą rozumiemy moc całego układu hybrydowego nazwanego Chery Super Hybrid wynoszącą 279 koni mechanicznych. Z kolei wariant wyłącznie benzynowy oznacza silnik 1.6 147 koni, zatem już abstrahując od elektryfikacji, to biorąc pod uwagę zdolności ładunkowe Tiggo 8, dla części osób hybryda może być korzystniejsza nawet bez częstego ładowania, aby po prostu zapewnić lepsze osiągi przy pełnym obciążeniu. Aby wejść jednak w jej posiadanie, dopłacić trzeba 20 000 złotych, zatem sporo, ale nie jakoś zaporowo. Szkoda tylko, że w tej cenie nie dostaje się napędu na 4 koła i obojętnie co znajdzie się pod maską testowanego modelu, zawsze napędzana będzie tylko przednia oś. Jeszcze wspomnę, że kwoty za obie wersje to odpowiednio 149 900 albo 169 900 zł. Testowana, lepiej wyposażona odmiana jest droższa o 10 000 zł. Wprowadza ona trochę elementów użytkowych, ale nie ingeruje w wygląd nadwozia i Chery Tiggo 8 zawsze prezentuje się tak samo i ma takie same 19-calowe felgi. Ogólnie auto moim zdaniem wygląda ok, to znaczy nie jest jakiś wyróżniający się pod kątem stylistyki model i ma trochę ociężałą wizualnie linię boczną, ale też znaleźć można tutaj ładne detale, jak na przykład masywny przedni pas ze zgrabnym połączeniem świateł i grilla. Wymiary samochodu to 472 cm długości i 186 cm szerokości przy rozstawie osi 271 cm. Wnętrze samochodu jest minimalistyczne i dominuje w nim duży ekran na środku, który zawsze ma przekątną 15,6 cala. O ile ktoś nie ma uczulenia na takie wystające tablety, to kabina moim zdaniem prezentuje się naprawdę ok, bo jest elegancka i też schludna. Niestety minimalizacja fizycznych elementów sterujących poszła tutaj moim zdaniem zbyt daleko. Najbardziej irytującym użytkowo cięciem jest pozbycie się fizycznego przycisku włącznika silnika i sterownika hamulca postojowego. Auto działa kontekstowo, to znaczy wsiada się, wciska hamulec nogą i jest gotowe do jazdy, a później się wysiada, hamulec postojowy się blokuje, instrumenty wygaszają i to tyle. Przy takim scenariuszu, że się wchodzi, jedzie, wychodzi, jest to ok, ale sytuacje są różne, a mnie pomimo przekopania się przez menu nie udało się z pozycji kierowcy wyłączyć wszystkiego i silnika. Musiałem chociaż na chwilę podnieść się z fotela przy otwartych drzwiach, co brzmi dosyć absurdalnie. Już w zwykłych elektrykach takiego podejścia nie lubię, a tutaj dochodzi jeszcze kwestia, że jednak pod maską jest benzyna, która może aktywować się, aby na przykład podładować akumulator nawet na postoju i gdy nie chce się, aby pracowała ze względu na spaliny, hałas z dowolnej innej przyczyny, to trzeba bawić się w to wysiadanie i wsiadanie. Nie mam nic przeciwko kontekstowości i staraniom, aby uprościć obsługę, ale musi być to opcjonalne, a nie wymuszone. Przekombinowane jest także sterowanie lusterkami bocznymi. Aby to zrobić, trzeba wybrać pozycję w menu, a później przy pomocy krzyżaków na kierownicy dostrajać już położenie poszczególnych lusterek. Jest to zdecydowanie mniej uciążliwe na co dzień niż te rzeczy, które mówiłem wcześniej, ale wciąż wygodniej by było, gdyby tutaj po prostu był zwykły joystick. Lusterko wewnętrzne jest za to fizyczne, ale nie jest standardowe, ponieważ mamy tutaj trochę zastosowany efekt rybiego oka, tak jak w Kombivanach są takie dodatkowe, wysuwane lustereczka do obserwacji całej kabiny z tyłu. Tak tutaj ten efekt jest zastosowany w tym głównym i miejsca tylne są dobrze, lepiej widoczne te boczne, niż gdyby było takie standardowe, tradycyjne, ale też wszystko to, co znajduje się za tylną szybą, wydaje się być dalej niż jest w rzeczywistości. Efekt jest dziwny i wyraźnie pogarsza to użyteczność tego lusterka podczas jazdy. Zdecydowanie wolałbym, żeby było takie standardowe jak w innych samochodach i ewentualnie dodatkowe lusterko do obserwacji kabiny. W ekranie znajduje się także sterowanie panelem klimatyzacji. Gdy jest oprogramowanie Chery, to jego najważniejsze kontrolki są cały czas na wierzchu, ale gdy się odpali Android Auto albo Apple CarPlay, to one znikają i żeby je wyzwolić, trzeba pociągnąć palcem od dołu. To jest moim zdaniem zupełnie bez sensu, bo przy tak ogromnym ekranie, gdyby troszeczkę zmniejszyć jego powierzchnię dla Android Auto i Apple CarPlay i tutaj wprowadzić tą belkę na stałe, byłoby to zdecydowanie wygodniejsze. Swoją drogą Android Auto i Apple CarPlay działają, mogę powiedzieć Android Auto, ponieważ tylko z tego korzystałem, bezproblemowo i też bezprzewodowo, bardzo wygodnie na takiej dużej powierzchni wyświetla się mapę. Panel klimatyzacji swoją drogą prezentuje się tak. Jest on przejrzysty, ale wciąż wolałbym, żeby chociaż tabelka była cały czas na dole, albo żeby była jakaś fizyczna tutaj jego manifestacja, że tak powiem, z przyciskami. Byłoby to lepsze niż menu.
Z poziomu menu też można sterować fotelami. W testowanej wersji Prestige dochodzi ich podgrzewanie wraz z wentylacją. Fotel kierowcy ma pamięć ustawień, a pasażera elektryczną regulację, bo w bazowym Comfort jest tylko elektryka fotela kierowcy. Co jednak niezrozumiałe jak dla mnie, masaż występuje tylko w fotelu pasażera, kierowca go nie ma. Z kolei fotela pasażera nie można regulować na wysokość, a tylko kierowcy można. Idąc dalej, pasażer ma pozycję wypoczynkową z możliwością wysunięcia podnóżka, a kierowca nie może regulować długości siedziska w żaden sposób i jest ono jak dla mnie za krótkie. Trzeba przyznać, że ten miks funkcjonalności jest dziwny. Na szczęście fotele ogólnie są wygodne, z lekkim tylko wyprofilowaniem, więc poza długością siedziska trudno jest mi na nie narzekać. Ewentualnie przydałaby się jeszcze trochę możliwość mocniejszego obniżenia fotela kierowcy. Ogólnie system inforozrywki, poza tym, że musi obsługiwać po prostu zbyt wiele rzeczy, jest dobrze zaprojektowany. Mamy tutaj także fabryczną nawigację, której Wam niestety nie pokażę, ponieważ nie została ona aktywowana w egzemplarzu testowym. Na ekranie domowym są różne skróty, jest także pokazywane już przeze mnie belka z przełącznikami do tych najważniejszych funkcji, chociażby do wyłączania asystenta prędkości ISA. Wygodne jest to rozwiązanie, sporo rzeczy można tutaj sobie dostroić, a gdyby ktoś chciał wejść głębiej w ustawienia, no to tutaj też ich nie brakuje, ponieważ asystenci bezpieczeństwa, tego typu sprawy, jest wiele opcji. No i też dzięki temu, że ten ekran jest duży, to jest to wszystko przejrzyste, działa bez problemów pod kątem szybkości, więc chociaż nie zgadzam się z ideą, aby całą obsługę praktycznie umieszczać w ekranie, to co przygotowało Chery, jest dobrze zaprojektowane. Przyciski na kierownicy są już fizyczne i dobrze rozmieszczone. Z prawej strony steruje się systemem audio, a także komputerem pokładowym, a z lewej mamy obsługę asystentów bezpieczeństwa, a także programowalny przycisk. Żałuję tylko, że te sekcje są połyskujące, przez co gdy się trochę z nich pokorzysta, no to ciężko jest je utrzymać w dobrej kondycji wizualnej. Dodatkowo te przyciski mogłyby być osobno, ponieważ teraz one co prawda są wciskalne i po prostu cała ta część się ugina, ale przez to trochę ciężej jest w nie trafić. Gdyby były po prostu odseparowane od siebie, byłoby trochę lepiej. Na elektronicznych zegarach modyfikować można tylko to, co będzie się wyświetlało z prawej strony, więc jeden przycisk za to odpowiedzialny jest wystarczający. Mamy dobrą przejrzystość moim zdaniem tych najważniejszych informacji, chociaż czcionka mogłaby być trochę większa. Nie podoba mi się za to fakt, że nie ma tutaj takiego tradycyjnego komputera pokładowego. Szukam też w tym środkowym ekranie, że może tutaj to zostało gdzieś zaszyte, ale nie znalazłem, a na zegarach jest możliwość bez resetu wyświetlania tylko średniego spalania z ostatnich 50 km i to tyle. Komputer resetowalny zawiera tylko średnią prędkość i przebieg, więc brakuje mu tych najważniejszych informacji, gdyby ktoś chciał chociażby długoterminowo sprawdzić spalanie. Na tunelu środkowym mamy jedyne fizyczne przyciski do sterowania klimatyzacją w testowanym modelu. Jest także przełącznik z hybrydy na elektryka, a także pokrętło do zmiany trybów jazdy. Idąc dalej, mamy miejsce na smartfona. Z lewej strony jest ładowarka bezprzewodowa 50W wraz z chłodzeniem. Pod tunelem środkowym mamy dodatkową przestrzeń i półkę, a także dwa porty USB, jedno w standardzie C, drugie A, więc jest dywersyfikacja. No i jeśli tutaj położy się ładowane urządzenie, to kable nie będą zbytnio widoczne. Z kolei gdyby chciało się jakiś kabel wpiąć, to z perspektywy kierowcy nie byłoby to zbyt trudne, tym bardziej, że złącza mają podświetlane ramki. Jedynie pasażer, gdyby chciał to zrobić, miałby z grubsza przechlapane. Z tyłu mamy kolejne dwa USB, one są już mocniej zakamuflowane, tutaj bez żadnych podświetleń, jest jedno w standardzie A, drugie C. Osobiście uważam, że jedno USB-A na cały samochód by wystarczyło, a z tyłu mogłyby być dwa C. Czas przejść do tego, jak radzi sobie układ hybrydowy Tigo 8. Użytkując go w maksymalnie optymalnym scenariuszu, to znaczy ładując regularnie akumulatory mające pojemność 18,3 kWh brutto, przejechać można tylko w trybie elektrycznym w warunkach miejsko-podmiejskich około 90 km. Tyle podaje producent i ja przy temperaturze około 10-15 stopni na plusie uzyskiwałem zbliżone rezultaty, zatem naprawdę solidne i pozwalające, gdy ma się dostęp do jakiegoś gniazdka na przykład na noc, praktycznie nie odpalać silnika benzynowego przy takim normalnym, codziennym użytkowaniu, również dlatego, że jednostka elektryczna mająca 204 konie mechaniczne pozwala na sprawną jazdę tylko w oparciu o nią, również przy wyższych prędkościach. Ostro wciskając prawy pedał, oczywiście spalinowiec się wybudzi, ale jadąc normalnie będą to rzadkie sytuacje.
Wspominane nocne ładowanie albo ogólnie ładowanie korzystając z prądu zmiennego i kabla typu drugiego może odbywać się z rozsądną, biorąc pod uwagę rozmiar baterii mocą, chociaż też nie powalającą do 6,6 kW. Zatem od 0 do setki uzupełnić energię można w jakieś 3 godziny. Szybciej można to zrobić korzystając z prądu stałego, ponieważ Tigo 8 ma również złącze CCS. Wtedy katalogowo auto ma wyciągnąć do 40 kW. Ja zajechałem na ładowarkę 150 kW i maks co miałem to okolice 37 kW przy 40%, a później tempo dosyć regularnie zaczyna spadać. Przy 80% moc wynosiła około 21 kW. W każdym razie od 13 do 80% naładowałem się w 27 minut, zatem jest to na pewno fajny dodatek, aby na przykład uzupełnić energię idąc na zakupy i ogólnie układ hybrydowy Tigo 8 jest naprawdę udany. Pod kątem zasięgu, mocy czy prędkości ładowania nie mogę mu wiele zarzucić. Gdy energia się wyczerpie, samochód zaczyna zachowywać się jak zwykła hybryda i wtedy wykazać może się silnik benzynowy 1.5 143 konie, który w zależności od prędkości pełni różne role. Przy niskich prędkościach albo nie pracuje wcale, a auto np. toczy się w korkach tylko na prądzie, albo służy za generator energii dla silnika elektrycznego, aby optymalizować parametry jego pracy dzięki niepowiązaniu na sztywno prędkości kół z obrotami. Gdy jedzie się szybciej, silnik benzynowy napędza już normalnie koła, aby osiągnąć odpowiednią dynamikę, a elektryk mu pomaga. To, co mi się w benzynie z Chery najbardziej spodobało, to jej kultura pracy i ogólne wyciszenie w kabinie, ponieważ często jest trudno nawet się połapać na słuch, kiedy silnik spalinowy jest odpalony, a kiedy nie. Najbardziej jednostka daje o sobie znać w mieście w etapach podładowywania akumulatorów, kiedy pracuje na trochę podwyższonych jednostajnych obrotach, ale wciąż jest to poziom, który mało zwraca uwagę, a przy włączonej muzyce już w ogóle. Takie etapy pracy silnika się pojawiają, ponieważ jakaś porcja energii w akumulatorach zawsze musi być i zależy ona od wybranego trybu. Mamy albo podstawowy, w którym energia jest zużywana prawie do zera, zostaje jakiś symboliczny zasięg 2-3 km, zanim zaczynają się etapy doładowywania i wtedy są one trochę dłuższe. Jest także tryb inteligentny, w którym komputer częściej, ale krócej i powiedzmy dyskretniej ładuje baterię i wtedy stara się trzymać około 15 km zasięgu, aby optymalnie można było wykorzystać etapy, gdy benzyna może być wygaszona, bo zawsze sporo energii wtedy będzie. Mając świadomość, że zaraz podjedzie się do ładowarki, tryb podstawowy jest optymalny, ale bez takiej bliskiej perspektywy przyznam, że inteligentny radził sobie naprawdę ok i miałem jadąc z nim w Warszawie przy pustych akumulatorach spalanie w okolicach 6 litrów na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem uzyskiwałem około 5 litrów, a na ekspresówkach 7-7,5 litra. Bez względu na ilość energii samochód przyspiesza w podobnym stylu, to znaczy płynnie i powtarzalnie i czuje się tutaj udział silnika elektrycznego. Pod kątem ostrości reakcji ma on jednak bardziej spalinowe naleciałości, to znaczy trzeba trochę mocniej wcisnąć gaz, aby wykrzesać też mocniejszą reakcję. Biorąc pod uwagę, że Tigo 8 to duży SUV, nie uważam tego za problem, bo jazda dzięki temu była płynna, a dynamika samochodu i tak odpowiednia. W ten sposób można testowanym Chery przyspieszyć od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Na reakcję na wciskanie gazu wpływają już wybrane tryby jazdy. Samochód niestety zawsze startuje na Eco, na którym jest przesadnie przymulony. Na szczęście dzięki pokrętłu łatwo można zmieniać tryby. Na Normal Tigo 8 pozwalał mi na bezproblemowe i bezpieczne podróżowanie, a na sporcie całość jest jeszcze trochę wyostrzona. Auto jest zrywne, zwłaszcza w miejskim zakresie prędkości i mocno wciskając gaz nie zaszkodziłaby wtedy nawet obecność napędu na 4 koła, ale gdy benzyna musi przy wyższych prędkościach więcej wziąć na siebie, przyspieszenie robi się delikatniejsze. Wciąż jest ono ok i auto sprawnie nabiera prędkości i jak dla mnie w modelu tego typu osiągi są wystarczające, ale na oko nie dałbym Tigo 8 aż takiej mocy, jaką sugeruje katalog. Testowany model ma też niesportowo zestrojony układ kierowniczy, w którym występuje wygładzenie reakcji na ruchy kierownicą, a także spory opór przez nią stawiany.
Nie ma tutaj jakichś opóźnionych reakcji, a po prostu upłynnione i samochód dzięki temu sprawia wrażenie przewidywalnego, takiego powiedzmy solidnie osadzonego na drodze i naprawdę dobrze to wypada. Aż przyznam, byłem zaskoczony, bo mniejsze Tigo 7, które niedawno testowałem, miało układ kierowniczy poniżej typowego poziomu konkurencji, a tutaj złego słowa nie mogę powiedzieć, oczywiście jeśli ktoś chce po prostu normalnie dotrzeć do celu bez żadnych szaleństw. Na nie pozwala chociażby zawieszenie, które jest zestrojone bardziej miękko i w bujany sposób, przez co na ostrzej pokonywanych łukach testowane Chery mocniej się wychyla i nie zachęca, by to robić, przy zwykłym tempie jest już bezproblemowo. Dzięki takiemu podejściu mamy jednak skuteczne neutralizowanie nierówności, czy to tych mniejszych, czy większych, w bardziej płynny sposób i komfort nawet w dłuższej trasie stoi tutaj na wysokim poziomie i auto było dla mnie nie męczące również przy kilkuset kilometrach ciągłej jazdy. I właśnie w takich warunkach widziałbym najbardziej Tigo 8, bo w mieście jednak jego wymiary dają o sobie trochę znać, tak samo jak wynikający z nich większy promień skrętu. Przy niskich prędkościach wciąż czuję się pewną ociężałość w prowadzeniu, która na trasie jest czymś pozytywnym, a w mieście już mniej. Na szczęście samochód ma dobrą widoczność ze względu na neutralne linie nadwozia, które łatwo można wyczuć, utrudnieniem do tyłu jest tylko lusterko. W standardzie w testowanym modelu dostaje się także kamery 360 stopni, które niestety w egzemplarzu testowym były zepsute. To znaczy szwankowały kamery przednia i tylna przy widoku z lotu ptaka, linie pomocnicze z tyłu też gdzieś tam sobie hulały w oddali. Zakładam, że jest to jakiś jednostkowy przypadek do poprawy przez podłączenie do komputera i kalibrację. Pomijając tę przypadłość, muszę powiedzieć, że gdy kamery wyświetlają już poprawny obraz, to oferują dobrą jakość pod kątem szczegółowości czy rozdzielczości. Też ilość widoków do wyboru jest odpowiednia na różne okazje. Będąc w temacie błędów technicznych, wspomnę jeszcze, że kilka razy w samochodzie włączył się alarm, gdy po prostu od niego odszedłem, a on się zamknął, też raz, gdy normalnie się otworzył, a ja wsiadłem. To również kwestia zapewne dopracowania oprogramowania. Kamery 360 stopni występują w Tigo 8 w standardzie i wyposażenie bazowej wersji Comfort ogólnie jest w pełni moim zdaniem już wystarczające do jazdy. Poza asystentami parkowania dostajemy od razu wszystkich przewidzianych do tego modelu asystentów bezpieczeństwa, wliczając w to aktywny tempomat czy monitoring ruchu poprzecznego, są też światła LED, podgrzewane fotele, dostęp bezkluczykowy, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja czy samościemniające się lusterko wewnętrzne. Nie ma tutaj specjalnie bajerów, ale nie ma też niczego, czego braku mógłby dokuczać. No i również jakość wykonania kabiny już wyjściowa jest naprawdę dobra. Dostajemy obszycia najbardziej eksponowanych fragmentów, tworzywa ogólnie mają miłą dla oka fakturę i nie widzi się tutaj miejsc, które wyglądałyby tanio. Biorąc pod uwagę cennik samochodu, sposób wykonania to zaleta testowanego modelu. Testowane Prestige dodaje inną skórę na fotelach, która może być też biała, a ponadto wyświetlacz head-up, lepsze audio, panoramiczny dach i przede wszystkim dodatki związane z fotelami, o których już wspominałem. Osobiście przy cenie auta pewnie bym już do Prestige dopłacił, bo 10 000 złotych to nie majątek, ale wersja Comfort też byłaby ok. Cennik jest tutaj bardzo prosty, mamy tylko dwie półki wyposażeniowe i brak możliwości dokupywania czegokolwiek pojedynczo. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku wariantu tylko benzynowego, tam po prostu ceny obu wersji są obniżone o 20 000 złotych, zatem wyjściowo Tigo 8 można mieć za około 150 000 złotych, a w aktualnej wyprzedaży rocznika ceny można obniżyć o 14-17 000 złotych. Testowany model w najtańszym wcieleniu można mieć także za 1931 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu w uwagę do zamówienia Wahacz Free mogą mieć darmowe dostarczenie wybranego auta. Link wrzuciłem w opisie filmu. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w Tigo 8 występuje zawsze w standardzie. Mamy LEDowe paski na drzwiach oraz na desce rozdzielczej. Stylowo, muszę przyznać, się to prezentuje i ładnie. Można sterować kolorystyką, albo powiązać ją z trybem jazdy, albo będzie się ona zmieniać w rytmu muzyki, albo można sobie już samemu ustawić barwę. Można także oczywiście regulować jasność. Instrumenty pokładowe niezmiennie podświetlone zostały w większości na kolor biały, ponieważ pokrętło na tunelu środkowym jest lekko niebieskawe, to do wyboru trybów jazdy. Biel, która została tutaj zastosowana, jest moim zdaniem rozsądna, czytelna oraz dobrze komponuje się z różnymi barwami dekoracyjnego oświetlenia. Przednie światła Tigo 8 mają dosyć prosty wzór z paskami nad głównymi lampami, bez większych dodatków, wszędzie na froncie są LEDy.
Wspominane paski pełnią też czasami rolę dynamicznych kierunkowskazów. Aby je nagrać w pojedynkę, musiałem skorzystać ze świateł awaryjnych, bo przez rozwiązanie ze starterem kierunki zawsze gasły, gdy wychodziłem z auta, czy to przez swoje drzwi, czy też nawet przez drzwi pasażera. Musiałbym chyba wyjść przez okno, aby tego nie zrobiły, na co się jednak nie zdecydowałem. Można powiedzieć, niech żyje nowoczesność. W każdym razie tak wyglądają też kierunkowskazy w lusterkach. Z tyłu najwięcej się dzieje, jeśli chodzi o oświetlenie, ponieważ boczne sekcje są bogate w miłe dla oka detale, a także występuje listwa łącząca lampy. Tutaj także spotkać można dynamiczne kierunkowskazy, a całościowo oświetlenie testowanego modelu wypada moim zdaniem dobrze, nie ma się do czego przyczepić. W Chery Tiggo 8 dostaje się zwykłe światła LED bez żadnych zaawansowanych funkcji adaptacyjnych. Jak na tego typu światła trzymają one jednak dobry poziom, ponieważ zostały umieszczone w soczewkach i ich pozioma precyzja odcinania obszaru jasnego od ciemnego jest odpowiednia, tak samo nie mam zastrzeżeń do mocy świecenia. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam taki spory i bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach nie jest problematyczny, jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, ponieważ w naturalnym ułożeniu ląduje ona tutaj na jego skraju, ale i tak od tej materiałowej podsufitki dzieli mnie taki margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie nie wystaje. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik, a także możliwość regulacji kąta pochylenia oparć. Jest też przesuwanie przód-tył. Ja ilość miejsca na nogi pokazałem przy maksymalnie przesuniętym drugim rzędzie do tyłu. Gdy się go przesunie do przodu, to wygląda sytuacja tak. Jeszcze dzieliłaby mnie od oparcia taka odległość. Bagażnik Tiggo 8 ma 889 litrów w wariancie 5-osobowym. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, ale nie jakoś bardzo. Z kolei bardzo duży otwór jest w tym samochodzie, a kształty kufra są regularne. Po bokach mamy elementy mocujące. Z lewej strony jest także złącza 12V. Pod podłogą, wbrew temu, że jest coś, co można chwycić, nie ma żadnych użytecznych schowków. Po złożeniu oparć też w drugim rzędzie maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1930 litrów. Dostaje się wtedy płaską podłogę. Z kolei przy rozłożonych wszystkich siedzeniach w kufrze dostaje się bardziej już symboliczne 193 litry. Miejsca 6-7 prezentują się tak. Podsumowując, Chery Tiggo 8 to naprawdę ciekawa propozycja, jeśli ktoś poszukuje większego SUV-a z możliwością przewiezienia 7 osób. Najpoważniejszy zarzut, jaki mam do tego samochodu, to sposób obsługi i to jest to ale z tytułu filmu, bo brak fizycznego przycisku startera, sterowników lusterek czy fizycznego panelu klimatyzacji to krok w złą stronę, który nie świadczy o nowoczesności samochodu, a po prostu pogarsza wrażenia z użytkowania, zatem warto brać to pod uwagę, bo dla różnych osób te cechy będą miały różne znaczenie. Pomijając to, dostaje się jednak naprawdę dobrze wykonanego, przyjemnie jeżdżącego SUV-a z solidnym układem hybrydowym. Na to wszystko nakłada się także cena, zatem Tiggo 8 nie jest autem idealnym, ale zdecydowanie mającym argumenty, aby się nim zainteresować. I to wszystko, co przygotowałem o Tiggo 8. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!